Coraz częściej otrzymuję od Was zapytania dotyczące tego, czym tak naprawdę agent nieruchomości się zajmuje, ale dosłownie. Jakie są jego takie wyszczególnione na czynniki pierwsze czynności każdego dnia, gdy przychodzi do pracy, gdy teoretycznie napije się kawy i co robi później, do której godziny pracuje, jak to wygląda. Więc dzisiaj opowiem Wam o tym, jaki jest zakres obowiązków mniej więcej agenta nieruchomości, ale powiem to na podstawie naszej firmy, ponieważ mam świadomość, że w każdej firmie może być troszkę inaczej. Mogą być inne struktury, mogą być inne nieruchomości, może być inny rynek, więc na podstawie naszej firmy powiem, jaki jest mniej więcej zakres obowiązków, takich codziennych, agenta nieruchomości. Zapraszam na ten odcinek. Pierwsza rzecz u agenta nieruchomości to jest, często to powtarzam tutaj na tym kanale, że musi mieć towar na półkach, czyli ta pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest chyba jednak na początku pozyskanie towaru, czyli pozyskanie nieruchomości. Na tym się agent nieruchomości musi skoncentrować, natomiast aby to zrobić skutecznie, to musi wziąć udział w castingu i tu się zaczynają jakieś tam problemy, bo często bierze udział, taki już nawet z tygodniowym doświadczeniem agent nieruchomości musi się czasami zderzyć dosłownie z agentem, który od 10-15 lat jest na rynku, więc to jest taka najtrudniejsza rzecz dla tych wszystkich początkujących. Natomiast tutaj jest na początku trochę mniej tej umiejętności takiej nieruchomościowej, to nazwijmy, a trochę bardziej wizerunkowej uważam i sprzedażowej. Tutaj trzeba być pewnym siebie, trzeba wierzyć w siebie, trzeba wierzyć we własną wartość. I nie do końca tu są istotne na początku te takie przepisy, wszystkie regułki, których czasami się agenci nieruchomości, ci początkujący obawiają, że nie znają przepisów do końca, nie wiedzą wszystkich brzmień ustaw i boją się, że w przedbiegach tutaj odpadną. Tu nie do końca w każdym przypadku to będzie istotne. Może się trafić taka nieruchomość, że rzeczywiście ta znajomość tych zagadnień prawnych czy administracyjnych może spowodować, że ktoś będzie lepiej odebrany bądź gorzej. Natomiast tak w dużych miastach, w mieszkaniówce tak zwanej, uważam, że tutaj te umiejętności sprzedażowe są bardzo istotne. A na te umiejętności sprzedażowe często właśnie mają wpływ te takie podstawowe rzeczy, jakie właśnie pewność siebie, wiara w siebie, wartość siebie, uśmiech, jakaś tam prezencja. Także to są te czynniki, które są dość istotne. Więc pierwszym takim obowiązkiem właśnie to jest pozyskanie nieruchomości. Drugim obowiązkiem to jest skompletowanie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, zobaczenie, co tam się dzieje w tej nieruchomości, czy mamy wszystko, no bo co się stanie, jeśli za 4 dni wypuścimy tę ofertę w świat i pierwszego dnia się znajdzie chętny, no to żeby wtedy nagle nie było ola Boga, nie wiem co robić, to już powinniśmy w tym momencie wiedzieć, jaki jest stan dokumentu, bo być może czegoś brakuje, więc to jest odpowiedni moment, żeby już zacząć się rozglądać za tym, jak skompletować resztę dokumentów, jeśli te dokumenty są z długim terminem ważności, bo jeśli to są takie świeżyny na krótki termin, to raczej czekamy, przynajmniej w naszej firmie, aż będzie konkretny klient, żeby co chwilę nie latać, tym bardziej, że teraz w tych czasach koronkowych z tymi urzędami bardzo różnie to wygląda. Więc druga ta rzecz to są te dokumenty. Równolegle przygotowujemy zazwyczaj jakąś sesję zdjęciową, więc to jest też po stronie agenta, żeby się dogadać z fotografem, no wtedy, kiedy właściciel też może się spotkać, żeby, no wiadomo, on zna najlepsze terminy, więc przykładowo dzisiaj jest czwartek i umawiamy się, że na poniedziałek przyjdziemy z fotografem, więc to jest po stronie agenta nieruchomości. Agent nieruchomości jako już opiekun, taki menadżer, bo staramy się taki model naszego zawodu w naszej firmie mieć. On także jest podczas tych sesji zdjęciowych, niezależnie czy to będzie tylko sesja foto, czy będzie też fotograf. Tam często jest, praktycznie zawsze u nas jest jakiś homestager, więc kilka osób nagle chodzi po mieszkaniu, więc ten nasz agent jest takim naszym menadżerem, opiekunem tej nieruchomości, natomiast on bierze troszkę odpowiedzialności też za te zdjęcia, także to nie jest tak, że mówimy do fotografa, rób, aby było dobrze, aby były zdjęcia, tylko jak już jest u nas agent nieruchomości z jakimś tam trochę doświadczeniem, to czasami zerknie tam w obiektyw, czy zerknie jak to wygląda, no bo z drugiej strony to on będzie się później podpisywał pod tymi zdjęciami, może nie jako autor, ale jako reprezentant tej nieruchomości, więc on na to czasami zerknie. Ja osobiście na to nie zerkałem, bo się na tym nie lubię tego przede wszystkim, natomiast i ufam fotografom, których mamy, ale z agentów namawiam gorąco, żeby jednak zerknęli, żeby to im się też musi podobać. Nie tylko fotografowi, to musi się także podobać tym osobom. Gdy mamy już zrobioną tę sesję zdjęciową, no to agent nieruchomości najczęściej też robi opis, no bo był w tej nieruchomości, nikogo innego tam nie było, jak ten agent nieruchomości. Czasami korzystamy z pomocy copywritera, natomiast mimo wszystko ogólnie bym powiedział, że to jest raczej po stronie agenta nieruchomości sporządzenie tego opisu na podstawie różnych szablonów i to w różnych agencjach, w jakich będziecie pracowali, będą szablony, być może nie będzie tych szablonów, będziecie pisali, co tam najbardziej zrobiło na Was wrażenie w danej nieruchomości, natomiast to jest po stronie agenta i tutaj też często widać, że ktoś ma bardziej lekkie pióro i potrafi huknąć taki opis,
No a komuś, no niestety, nie chce się pisać albo nie potrafi, to jest normalne. No nie każdy musi być pisarzem i napisze tyle i dla niego też jest temat wyczerpany. Więc opisy są po stronie agenta nieruchomości. Gdy ta nieruchomość wleci w świat, no to trzymamy wtedy wszyscy kciuki, żeby rozpoczęły się kontakty od osób potencjalnie zainteresowanych. Na szczęście u nas dość szybko się te kontakty zaczynają. No i te kontakty też idą bezpośrednio do agenta nieruchomości, bo w końcu on jest agentem tej nieruchomości, można też to tak nazwać, więc są zapytania. W naszym przypadku, ponieważ mamy dość rzetelne opisy, to raczej ludzie już pytają, o której można obejrzeć mieszkanie, albo kiedy można. Czasami jakieś naprawdę skrajnie techniczne pytanie może padnie, bo ktoś ma szwagra budowlańca, czy tam teściowy chce się o coś dowiedzieć. To nie są pytania tej najważniejszej jakiejś tam mocy, ale są czasami pytania, natomiast najczęściej te kontakty do agenta są, kiedy można oglądać. No i wtedy agent po kontakcie tam wcześniejszym bądź takim aktualnym z właścicielem ustala, kiedy będzie można oglądać. Czasami ustala wtedy, kiedy lepiej będzie ta nieruchomość wyglądała i my raczej tak się staramy to robić. I wtedy po stronie agenta jest właśnie umówić to spotkanie. Jeśli agent jakieś tam prowadzi sobie życie, że chce w pewnych porach to oglądać i może sobie na to pozwolić, no to sobie także dogodne dla siebie godziny ustala. To żeby była jasność, to agent nie jest do końca życia niewolnikiem, nie musi się wszystkim do końca tutaj poddawać, tylko w pierwszej kolejności musi się skoncentrować, żeby to była dogodna pora dla nieruchomości. Ale jeśli są pory, które są bardziej agentowi pomocne i mniej, no to jeśli ma taką nieruchomość, na którą jest naprawdę sporo zapytań, jest taka hot, no to jak najbardziej może sobie dopasować to pod siebie. No i oczywiście wykonuje prezentację. No i to jest ta rzecz, którą najczęściej widzicie w telewizji, czyli właśnie te prezentacje nieruchomości, no opowiada. Czym więcej razy był w tej nieruchomości, tym teoretycznie więcej o niej wie i w ciągu pół sekundy na każde zadane pytanie potrafi odpowiedzieć. Szczególnie na te techniczne albo takie dokumentacyjne pytania. I to jest bardzo fajne, bo to trochę wyróżnia agentów od tych, którzy muszą dopiero czytać to gdzieś w jakichś swoich notatkach, więc czym więcej razy był, tym lepiej potrafi to powiedzieć. Natomiast uwaga, żeby się w pewnym momencie rutyna nie skrada, bo jeśli 8 razy powie, że jest fajne tutaj ogrodzenie i fajny system, za 7 razem może to by się wyłączyć, że to już nie jest istotne, a to coś jest naprawdę za każdym razem istotne. Więc tu podkreślam, jeśli podobny macie model, też starajcie się za każdym razem jednak mówić to, co uznajecie za ważne. Nie lekceważcie czegoś z jakiegoś tam już takiej swojej rutyny. Po tych prezentacjach, no to już jest różnie w każdej agencji. No my się staramy skontaktować się, dowiedzieć, co się podobało, jakie wrażenia, co dalej, żebyśmy wiedzieli, czy pracować nad tą osobą dalej, czy po prostu koncentrować się dalej. Czasami, no coraz częściej padają oferty podczas takich prezentacji, może nie pierwszej, ale tam po 3 prezentacjach już potrafią padać oferty. Zależy na kogo trafimy. Czy trafimy na kogoś, kto dopiero rozpoczyna oglądanie, czy na kogoś, kto już obejrzał z 8 nieruchomości i naprawdę ma porównanie aktualnej sytuacji na rynku i swoich wewnętrznych potrzeb, więc wtedy jesteśmy najczęściej przekaźnikiem ewentualnych negocjacji, zapytań. Czyli ktoś może zapytać, czy się można dopiero w grudniu wprowadzić, ktoś zapyta, czy można warunkowo dać rezerwację, ale dać 2 miesiące zawieszenia, bo chce sprzedać kawalerkę. Różne, tu już mogą być takie historie, że zobaczycie, nie ma na to skryptów, po prostu to jest życie, ale to jest po stronie agenta, żeby komunikować dwie strony i jednak aby scalić, jako pośrednik, żeby pośrodku jednak scalił te osoby. Natomiast podkreślamy, no w takich sytuacjach najczęściej my w naszej firmie pracujemy na zlecenie właściciela, czyli jednak troszkę bardziej staramy się, aby dobro właściciela było tu zaspokojone. Dobro, czyli no najczęściej warunki przeprowadzki, warunki sprzedaży, w tym finansowe. Dla kupującego możemy gratis tam sprawdzić dokumenty, no bo możemy to zrobić, natomiast nie musimy, bo nie pracujemy na jego rzecz. Jeśli nam tego nie zleci sprawdzenia, nie musimy naprawdę tego robić i się z tym w ogóle nie przejmujemy, żeby komuś robić to na siłę. Jeśli ktoś naprawdę mówi, że agent jest B, no to niech ten agent będzie B. My tylko pokazujemy nieruchomość, oczywiście robimy to najlepiej, jak potrafimy, ale tak to robimy. No i gdy to mamy już wszystko tak mniej więcej dogadane, ceny, wszyscy się dogadają, no to wtedy organizujemy albo umowę przedwstępną, albo wcześniej rezerwację najczęściej, albo później przedwstępną, jeśli wymaga tego sytuacja obu stron, albo od razu idziemy do końcowej. Także tutaj w tym momencie już agent nieruchomości, i to też jest po stronie agenta nieruchomości, że on dopilnowuje te rzeczy, ponieważ on już powinien być zżyty ze swoim zleceniodawcą, czyli z właścicielem nieruchomości w naszym przypadku najczęściej, więc on jest tym opiekunem. Pamiętajcie, ta osoba być może pierwszy raz sprzedaje nieruchomość, a my jako agencja, nawet jeśli agent sprzedaje dopiero drugi raz tę nieruchomość, no to my jako agencja robimy to po raz 100 bądź 1000, więc tutaj ta opieka jest do końca, to przeprowadzenie. Do tego stopnia, że idziemy jeszcze do notariusza, jesteśmy podczas aktu notarialnego, wysłuchujemy, jesteśmy takim opiekunem, tam potrafią być czasami nerwy, także pamiętajcie,
nie warto być takim ciężkim, tam takim napompowanym tej powagi robić, bo my możemy mieć jakiś szacunek do notariuszy i miejmy, oczywiście mamy, tylko pamiętajmy, że ktoś może za mocno nie wytrzymać tych różnych napięć, więc tam czasami dobrze żartem jakimś delikatnym puścić, oczywiście wyważonym żartem, po to, żeby atmosfera trochę siadła, jeśli będzie za ciężka, bo być może któraś ze stron robi to pierwszy raz, a w rodzinie mogła nasłuchać się, że różne to rzeczy mogą wyjść z takich notarialnych jakichś zobowiązań, niektórzy mogą cały czas wszędzie szukać jakichś tam oszustw czy podejrzeń, więc to jest nasza praca. No i najczęściej później jest jeszcze przekazanie lokalu, tam już po jakiejś płatności, to już też różnie bywa, czy to jest płatność kredytowa, czy gotówkowa. Jest na końcu przekazanie lokalu, więc też bierzemy w tym udział w naszej firmie, czyli spisujemy najczęściej liczniki, klucze, mówimy co i jak. No i co, przybijamy pionę. I sprawa załatwiona w naszym wydaniu. I tak mniej więcej taki jest zakres obowiązków takiej klasycznej mieszkaniówce w takich normalnych czynnościach. Nie podałem tego na początku, ponieważ to rzadko występuje, natomiast teraz to powiem dla tych, którzy wytrwali tutaj do tego momentu. Agent nieruchomości i chyba w każdej agencji coraz bardziej powinien mieć świadomość i umiejętność wyceny, dlatego ja bardzo lubię się z rzeczoznawcami kojarzyć, ponieważ oni powinni mieć już taki nawyk łatwości bardzo szacowania wartości. Nawet zwykłą, tą najprostszą metodą porównawczą powinni mieć bardzo szybką umiejętność to zrobienia i szacowania. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ no powinno tak być, że właściciel powinien specjalisty, zawodowca zapytać, proszę pana, za ile ja to mieszkanie mogę teraz sprzedać? Chcę w ciągu 2 miesięcy sprzedać, za ile ja to mogę sprzedać? Natomiast rynek wygląda tak, że proszę pana, ja chcę sprzedać za tyle. I co się dzieje? Ponieważ nas agentów jest zdecydowanie za dużo, to wszyscy palec do budki, ja to sprzedam w tej cenie i później dopiero będę się martwił, jakoś to będzie. Mimo wszystko to też w zakresie naszych obowiązków powinno być, żebyśmy szacowali tę wartość i że jeśli ona jest przepalona, żebyśmy o tym powiedzieli. Nie bójmy się mówić prawdy. Mówmy te rzeczy niewygodne też, bo one często są może niewygodne, bo ktoś pomyśli, że to my źle wyceniamy tę nieruchomość. Możemy to powiedzieć, pamiętajcie, ustami kogoś, znaczy ustami swoimi, ale słowa kogoś, czyli powiedzieć rynek podobne nieruchomości w dużo niższej cenie sprzedaje, kupuje, więc miejmy to na uwadze, ale to tylko tak tytułem takiego dodatku, żebyście mieli uwagę, mieli świadomość, żeby tej wyceny się troszkę uczyć, tych przynajmniej metodą porównawczą, jeśli jesteście na tak dużym rynku, że macie do czego porównać, tylko pamiętajcie, to też mówiłem już kilkukrotnie, nie porównujemy do cen na portalach. Do czego porównujemy, możecie zobaczyć tam na innych odcinkach, ale nie porównujemy do cen na portalach, bo tam nie ma w ogóle cen sprzedażowych. Tam są całkiem inne ceny. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka w środku wakacji. No i zapraszam ponownie.